Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Jakiś czas temu, właściwie wiele miesięcy temu opowiedziałem Wam o pierwszej części Dark Forces. Dzisiaj zmierzymy się z drugą częścią Dark Forces 2 Jedi Knight. Gra wydana w 1998 roku. Muszę przyznać, że w grę grałem zaraz po premierze, a dzięki temu, że miałem rosyjskiego tłoka, tu pokazuję, miałem możliwość zagrania zaraz po premierze. I muszę przyznać, że w 1998 roku gra bardzo mi się spodobała. Dodatkowo tytuł wykorzystywał akcelerator 3D. Teraz znajdę tutaj tylko ikonkę. Nie ma, na ruskim tłoku jest. Na ruskim tłoku jest lepiej oznaczony niż na oryginale. Wykorzystywał akcelerator 3DFX, którego byłem szczęśliwym posiadaczem. Wobec tego gra działała bardzo płynnie, miała antyaliasing, miała filtrowanie tekstur i wyglądało to po prostu całkiem nieźle, chociaż antyaliasingu chyba wtedy jeszcze nie było, nie pamiętam. Gdy włączyłem sobie tą grę niedawno, żeby zrobić do niej gameplay, to było grane, nie mogłem się nadziwić, jak ta gra jest brzydka. Słuchajcie, gra bardzo źle się zestarzała, bardzo brzydko się zestarzała i wygląda po prostu koszmarnie. W tamtych czasach jednak oferowała naprawdę takie możliwość uczestniczenia w całym tym świecie, uniwersum Gwiezdnych Wojen i bardzo bliska była właśnie tej prawdziwej trylogii, tej pierwszej trylogii, którą chyba wszyscy najbardziej lubią, no może poza niektórymi, którzy już się wychowali na nowej trylogii, ale dla starszych graczy tylko właściwie liczy się ta stara trylogia i dawała naprawdę możliwość postrzelania do szturmowców i użycia miecza świetlnego. No zresztą strzelanie do szturmowców zawsze fajne, niezależnie od gry. Tak czy tak, tym razem Jedi Knight 2, znaczy Dark Forces 2 postanowiła na grafikę trójwymiarową. Pierwsza część Dark Forces opierała się o trójwymiarowe poziomy, ale postacie były sprite'ami. Tutaj postanowiono już postacie, wrogowie, żeby też były bryłami 3D. No i tak jak mówię, gdy włączyłem pierwszy raz, mówię, Boże, jakie to brzydkie, nie? Dramat. Ale udało mi się coś tutaj podziałać z tym i zaraz Wam o tym opowiem. Sama historia ponownie skupia się wokół Kyla Katarna. O ile w pierwszej części Kyle był najemnikiem i wyglądał tak dosyć normalnie, o tyle w tej części no Kyle Katarn to taki kędzierzawy brodacz, którego aparycja nie każdemu musiała podpaść do gustu. Mi na przykład nie za bardzo się nowy wizerunek Kyla powiem szczerze podobał. Tu mamy taki fragmencik oczywiście, ale zaraz na filmach zobaczycie oczywiście jak wyglądał inaczej. Także mi się to nie za bardzo podobało. Po raz pierwszy w grze Star Wars FPP mieliśmy możliwość używania mieczy świetlnych. Było to dosyć proste rozwiązanie, ale dawało sporo radochy machanie mieczem i zabijanie szturmowców. Dodatkowo wszystkie, słuchajcie, scenki zostały nagrane z prawdziwymi aktorami. Każda postać wcielił się jakiś aktor i ciekawostką jest to, że były to pierwsze nagrane filmy od powrotu Jedi, w którym użyto ponownie mieczy świetlnych. To jest taka oczywiście ciekawostka. Dodatkowo gra oferowała dwa różne gameplaye. Mogliśmy grać po jasnej stronie mocy i po ciemnej stronie mocy. Przynależność do danej frakcji, że tak powiem, mocy polegała na odpowiednim dopakowaniu pewnych umiejętności, tak jak w grach RPG. Tak na przykład po jasnej stronie mocy mogliśmy dopakować sobie leczenie, bądź na przykład przemykanie, niezauważenie pomiędzy przeciwnikami, natomiast w ciemnej stronie mocy dostawaliśmy kultowe błyskawice i na przykład duszenie postaci na odległość. Także w zależności od tego, którą żeśmy wybrali stronę mocy, mieliśmy dwa różne zakończenia. Aczkolwiek sama gra była dosyć liniowa. Ok, o czym jest historia? Historia opowiada o Kylu Katarnie, który przybywa na planetę Nar Shaddaa, gdzie ma spotkać się z robotem AT-AT-8, który wspomina o tym, że jego ojciec został zabity przez mrocznego Jedi, niejakiego Jareka. Wspomnę jeszcze, że akcja dzieje się rok po powrocie Jedi. Jarek dodatkowo chce wskrzesić całe Imperium. Jest on mrocznym Jedi, to jest ten gościu w takich śmiesznych okularkach. No i do swojej pomocy ma 7 mrocznych Jedi.
W każdym bądź razie Kyle Katarn po jakimś czasie zdobywa dysk od AT-AT-8, który po uruchomieniu w domu okazuje się, że jego ojciec był oczywiście jakiś tam Jediem, daje mu miecz świetny i każe mu wyruszyć w podróż. Kyle, szukając 7 Jedi, wpada na jakąś takiej historię, że Jarek poszukuje tajemniczej jakiejś Doliny Jedi, gdzie była jakaś tam moc i on chce zyskać moc Mega Jedija. No i konfrontacji na samym końcu oczywiście wielki pojedynek między Kylem a Jarekiem odbywa się w Dolinie Jedi. No i od nas zależy, czy jeżeli Kyle był po jasnej stronie mocy, będzie dobre zakończenie. Jeżeli był po ciemnej stronie mocy, no to spotka nas zakończenie złe. Słuchajcie, gra wykorzystuje wszystkie elementy ze starej trylogii, znaczy większość, no trudno powiedzieć, że wszystkie, większość elementów ze starej trylogii. Spotykamy standardowych szturmowców, czyli tych gości w białych ubrankach. Spotykamy parę postaci, które mignęły nam gdzieś tam w całej tej starej trylogii, ale nie do końca może były postaciami pierwszoplanowymi, czy nawet drugoplanowymi. Wszystkie karabiny, pistolety oczywiście mają swoje odwzorowanie w standardowej, w tradycyjnej trylogii. Podobnie jak i odzywki, czyli kultowe Set Blaster on 4, czy też muzyka Williamsa, która jest standardem, już można powiedzieć, klasykiem muzyki filmowej. Te wszystkie elementy się tutaj znalazły i muszę przyznać, że gra w tamtym czasie bardzo mi się podobała. Skończyłem ją ze 3 razy. Gra to około 21 poziomów i muszę przyznać, że sprawiała mi masę radości. Ciekawostką jest to, że w grze oprócz widoku z oczu mogliśmy przełączyć sobie widok na zza pleców, czyli third person perspective. Jednakże w tym trybie nie za bardzo się dało grać, ponieważ kamera była bardzo sztywno ustawiona jego pleców i raczej to było niegrywalne. Ale to była taka ciekawostka, ponieważ w tamtym czasie już Tomb Raider zbierał swoje laury, więc i LucasArts też chciało pokazać, że też może potrafi, a może, że też jest ta funkcja, że można grać z widokiem za pleców. Niemniej jednak ja z tego rzadko korzystałem. Tak jak mówię, gra wyglądała koszmarnie brzydko. Aczkolwiek w momencie, kiedy zacząłem szukać jakichś patchy, znalazłem fantastyczny patch, który podmieniał tekstury, ale co ciekawe, nie podmieniał je na nowe tekstury, ale podmieniał na te same tekstury, które są w grze, ale na tekstury wyższej rozdzielczości i dodatkowo podmieniał modele postaci na bardziej szczegółowe, ponieważ modele postaci w oryginalnym Dark Forces 2 są bardzo biedne, właściwie zbudowane z ilości poligonów, które można policzyć na palcach jednej ręki, brzydko oteksturowane i wyglądają po prostu pokracznie. Po zaimplementowaniu patcha wszystkie postacie zyskują więcej głębi, są ładniej zbudowane, mają więcej poligonów, są lepiej oteksturowane i zalecam granie na tym patchu. Sam skończyłem grę do połowy z patchem, bo byłem bardzo ciekawy, jak to wygląda, a od połowy włączyłem już standardowy bez tego patcha i męczyłem się na tej grafice z przed lat. Co ciekawe, w grze też spotkamy parę kultowych pojazdów Gwiezdnych Wojen. Oczywiście nie będziemy mogli nimi sterować, ale spotkamy Space Shuttle, spotkamy TIE Fightera albo TIE Bombera, spotkamy AT-ST i AT-AT, także wszystkie te kultowe pojazdy, które znalazły się w oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, znajdują się też tutaj w Jedi Knight. Pamiętam, że byłem bardzo podjarany, gdy w którymś poziomie wjeżdżało się na taką windą do góry i stał ogromny pojazd AT-AT czy AT-ST, ten taki czteronożny, nie pamiętam, zawsze mi się mylą, AT-AT chyba, tak? Wjeżdżało się windą i można było podziwiać ten pojazd. Pamiętam, że dzisiaj tak patrząc, właściwie niedawno grając w gameplay, to widziałem, że ten pojazd jest koszmarnie oteksturowany, składający się z minimalnej ilości poligonów, ale wtedy to się tak jarałem, że to właśnie można zobaczyć w grze, że można jakby dotknąć praktycznie tego świata Gwiezdnych
Gwiezdnych Wojen. No ale dzisiaj niestety gra się bardzo, bardzo zestarzała. Są też pewne archaizmy znane z takich kultowych gier FPP, mianowicie na przykład zbieranie kluczy, które strasznie mnie denerwowało, ponieważ trzeba standardowo 3 klucze, niebieski, czerwony, zielony, ale tu jeszcze dochodzi czasami jeszcze żółty i biały, cuda niewidy. Czasami są jakieś zagadki, no nie powiem, że logiczne, ale takie, w których trzeba wykorzystać jakąś daną moc, którą posiadamy, moc Jedi. Dodatkowo możemy, tak jak mówię, mieczem Jedi też nie tylko pokonywać wrogów, ale też możemy otwierać szyby wentylacyjne. No i ogólnie muszę przyznać, że granie dzisiaj na wersji niespaczowanej bardzo mnie męczyło. Na wersji spaczowanej grało mi się całkiem przyjemnie, ponieważ to jest gra, których już się dużo nie pokazuje na podstawie starej trylogii. Teraz wszyscy męczą nową trylogię, jakieś Wojny Klonów dla dzieci, a ta stara jakby trylogia odeszła w zapomnienie i bardzo mało gier się na nią pokazuje, a szkoda, bo wydaje mi się, że szturmowcy mieli więcej takiego byli po prostu lepszymi takim mięsem armatnim niż te robociki takie, nie wiem, droid, Imperial Droid to się nazywa chyba, tak? Które możemy spotkać w najnowszych Gwiezdnych Wojnach i w Wojnie Klonów, tej tworzonej komputerowo. Ponownie jeszcze raz powiem, że wszystkie cutscenki były nagrane z aktorami. Muszę przyznać, że w tamtym czasie cutscenki robiły naprawdę potężne wrażenie, ponieważ nie dość, że występowali w nich aktorzy z mieczami świetlnymi, no to jeszcze zdarzały się jakieś tam wybuchy jakiegoś statku, a to jakiś tam, wiadomo, pościg, a to łączenie postaci trójwymiarowych z postaciami nagranymi z aktorami, także no naprawdę muszę przyznać, że w tamtym czasie robiło one poważne wrażenie i byłem zafascynowany tymi cutscenkami. Mało tego, miałem co jakiś czas włączałem sobie grę i na kodzie przeskakiwałem do kolejnego poziomu tylko po to, żeby jeszcze raz obejrzeć te fantastyczne cutscenki. Dzisiaj może już nie robią takiego wrażenia, ale wtedy w 1998 roku robiły naprawdę ogromne wrażenie. Zerkniemy może, co jest w środku naszego pudełka. Wspomnę jeszcze tutaj taką ciekawostkę, że do Dark Forces 2 wyszedł dodatek Mysteries of the Sith, gdzie sterowało się zamiast Kylem Katarnem, sterowało się Marą Jade. Ten dodatek będzie w jednym z kolejnych, to było grane, znaczy nie wiem czy w kolejnym, gdzieś tam się pojawi. W każdym razie też o nim wspomnę. Nie musicie pisać w komentarzach, że był dodatek, wiem, że był i też on się tutaj pojawi. Ok, zobaczmy co jest w pudełku. W pudełku raczej dość skromnie. Płytka, zobaczcie, to jest oryginalna płyta. To jest płyta z ruskiego tłoka. Wyglądało one dosyć podobnie, aczkolwiek diabeł tkwi tak naprawdę w szczegółach. Tyły oczywiście były już różne. No i różnie wyglądały też płyty, ponieważ zazwyczaj ruskie tłoki wykorzystywały na grafikę z płyty grafikę z okładki, czyli jak widzicie jest to dokładnie to samo. No oczywiście w oryginalnej grze wyglądało to troszkę inaczej. Gry, jak widzicie, miała swoją własną grafikę i druga płyta chyba, aż jestem ciekawy, bo nie pamiętam jak wyglądała druga płyta. Oj, mam tu małą awarię, musicie chwilę poczekać. Aha. I na drugiej płycie był oczywiście Jarek. Natomiast w ruskim tłoku obydwie płyty wyglądały identycznie. Różnica polegała tylko na tym, że tu było napisane Disk 1, a na drugiej płycie był napisany Disk 2. Ok. Oprócz płyty dostajemy kartę rejestracyjną niewypełnioną. Ciekawe, jakbym teraz wysłał, czy by się zdziwili. Informacje na temat DirectX 5, ponieważ tak jak mówię, gra wykorzystywała już akceleratory graficzne Voodoo i gra była już spod Windowsa, także wymagała ona zainstalowania DirectXa. I dostajemy jeszcze instrukcję. Instrukcja, muszę przyznać, w dosyć ciekawym formacie, bo w takim dosyć podłużnym. W środku naprawdę wyczerpujące informacje na temat ustawienia gier, wszystkich elementów, które spotkamy w grze, dodatków, jakichś cudów, wiadomo, wszystkie moce, które spotykamy. Możemy tutaj poczytać, co te moce dają. Możemy na przykład obejrzeć wszystkie postacie, które występują w grze, przeczytać ich
informacje o tych wszystkich postaciach, które spotkamy, nie tylko te główne, poboczne, ale też na przykład naszych wrogów, czy właśnie jakieś inne postacie. Także muszę przyznać, że instrukcja była fajnie zaprojektowana, aczkolwiek tak jak mówię, no, postacie wyglądały dosyć słabo. Tu macie, zobaczcie, szturmowca, jak wyglądał licho. Co ciekawe, gra też oferowała tryb multiplayer i najlepsze jest to, że dzisiaj w 2013 roku ludzie nadal grają w tego multiplayera w Dark Forces 2. Jest strona poświęcona tylko i wyłącznie tej grze i oni tam tworzą własne patche, tworzą nadal mapy i nadal, słuchajcie, grają w tą grę. To jest ciekawe, że jednak ten multiplayer w Dark Forces, przepraszam, był bardzo mocarny, że do dzisiejszych czasów ludzie nadal lubią w niego pograć. Oczywiście wyszła jeszcze trzecia część Dark Forces, nazywała się to już, tutaj już jest troszkę myląca numeracja, ponieważ nie nazywało się to Dark Forces 3, a nazywało się Jedi Knight 2 Outcast. Ponownie się tam wcielaliśmy w Kyla Katarna. Gra już oferowała naprawdę dobrą grafikę w porównaniu z tym, co było tutaj, no ale o tym już opowiemy sobie oczywiście kiedy indziej. Mam nadzieję, że Wam się podobał ponownie ten powrót do przyszłości. Ja ogólnie gry z Gwiezdnych Wojen to łykam jak pelikan, uwielbiam je. Właściwie samo granie w nie jeszcze raz sprawię masę radości. Nie tylko w te stare gry, bo muszę przyznać, że w te nowe gry, czy też te z tych nowszych gier też lubię sobie pograć. Ostatnio zapuściłem sobie Republic Commando i muszę przyznać, że też sprawiało mi masę radochy granie w tą grę. Także gry z Gwiezdnych Wojen na pewno mają stałe miejsce w moim sercu, że tak powiem. W jednym z kolejnych To było grane, które pojawią się w przyszłości, zamiast gry pokażę Wam program, właściwie będzie to encyklopedia Gwiezdnych Wojen, Behind the Scenes, Behind the Magic. Bardzo fajny program, wiele osób już dzisiaj nie pamięta o tej encyklopedii, ale jest to naprawdę fantastyczna sprawa i chciałbym Was zapoznać się, także będzie to taka odskocznia od gier, a zobaczycie fantastyczną encyklopedię na temat Gwiezdnych Wojen. Kochani, to tyle odnośnie Dark Forces. Jeszcze nie powiedziałem, czy grać. Słuchajcie, kochani, czy grać? Jeżeli chcecie grać w Jedi Knighta, przede wszystkim proponuję zainstalowanie tego patcha z poprawionymi modelami i z teksturami wyższej rozdzielczości. Dzięki temu będziecie mogli włączyć tą grę nawet w Full HD i naprawdę nie wygląda ona tak koszmarnie. Ale tylko pod tym warunkiem. Jeżeli chcecie grać na oryginalnej grze, to nie grajcie. Wygląda to naprawdę źle, pokracznie i śmiesznie. To już gra po prostu z innych czasów, kiedy grafika 3D jeszcze można powiedzieć tak raczkowała. Dlatego po zainstalowaniu patcha jak najbardziej można sobie pograć, zwłaszcza, że jest to gra na podstawie starej trylogii, których, tak jak mówiłem, gier już brakuje. Jak najbardziej polecam, ale tylko po zainstalowaniu patcha. Jeżeli jesteście ciekawi zobaczyć, jak wyglądały gry w tamtych czasach, no to odpalcie bez patcha, ale wierzcie mi, że wygląda to bardzo źle. Kochani, to tyle odnośnie Dark Forces. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam Was, Energik. Do następnego. Cześć.